Now, Paweł Kot before z you laboratorium be I2 Analytical, speaking, które jest z Mr. Remedy od samego Paweł Kot, początku. who has been Za to in Remedy from the very im beginning, serdecznie and thank you very dziękuję. much for that. Paweł Paweł opowie Państwu is o going to speak ich autorskich about their pomiarach original emisji pylów, które measurements są bardzo dobrymi of rozwiązaniami podczas dust emissions. transakcji. Dust emission, and they are very szczególnie important during nieruchomości, które the są położone transactions, especially of blisko real estate that are close to emitera. a huge emitter. Cześć Paweł. Witaj, Good Sebastian. morning, Paweł. Dzięki serdecznie. Hi, Sebastian. Przyjemność być tutaj It's a znowu. pleasure to be here again. Do dzieła. Dzięki. Okay, so the floor is yours. Szanowni Państwo, Ladies and gentlemen, Sebastian już mnie Sebastian przedstawił. has already Nazywam się introduced me. My Paweł name Kot, is Paweł jestem Kot. I'm a business development manager in the laboratory I2 Analytical. I dzisiaj opowiem And today I'm Państwu going to o speak about narzędziach, którymi tools dysponujemy that jako we laboratorium, have as a laboratory które udostępniamy that naszym we klientom. make available to our Opowiem clients. o And I'm badaniach going to z speak użyciem about produktów pasywnych studies jako with narzędziu passive w analizie samplers as a ryzyka. tool in risk assessment. Zagadnienia, które chciałbym The dzisiaj issues that I would like poruszyć, to to przede discuss wszystkim wyjaśnienie concern terminu especially emisji zanieczyszczeń. to explain Oprócz the tego będę term mówił o istniejących w Polsce in regulacjach prawnych pollution emission. I'm also going to speak about legal regulations Będę regarding też this wyjaśniał issue. And I różnicę also want to pomiędzy speak, terminami emisja talk about the i emisja. differences Tutaj, between emission and mamy emission, because there are two different raptem terms. There's only one letter that differentiates these two terms, but actually there's a huge difference. Będę mówił też And o also, emisji I'm jako going to ścieżce speak narażenia about oceny emission ryzyka as a i będę starał się Państwu path opisać in i risk przybliżyć assessment. składniki Also, I would pasywne like handlu, to które oferuje explain nasza passive samplers offered by Po our pierwsze, company. First emisja of all, zanieczyszczeń. the Co to emission takiego? of pollution. Tak Well, what is naprawdę, it? Powinienem Basically, skierować I should Państwa refer oczy od razu na, your eyes actually tak naprawdę to dół tego slajdu, czyli the bottom emisja of this to, slide. w skrócie Emission mówiąc, equals konsekwencja the emisji consequence mierzona of w danym emission miejscu, measured czyli at a particular ilość danego site. So the zanieczyszczenia amount of a pływowego, given gazowego pollution, w jednostce gas or objętości water, którą potem in the porównujemy air, do, which then is compared dopuszczalnych to poziomów substancji w powietrzu. possible Czyli mówiąc w skrócie, substances, permissible emisja to substances in jest the to, air. co, So emission mierzymy is what is gdzieś w measured terenie, somewhere a nie in the przykładowo mówiąc, territory on the site and na not kominie. actually on the chimney, let's Jakie są say. obowiązujące w Polsce What regulacje are legal prawne regulations dotyczące in emisji? Poland regarding Komponent emission? dyspersyjny mamy So uregulowany we have the poprzez dispersive rozporządzenie ministra component, which is środowiska w regulated by sprawie the poziomów Ministry niektórych of substancji w Environment. Mamy też We also have uregulowane metodyki badawcze poprzez certain rozporządzenie w studies, sprawie study wykonywania methods oceny that poziomu are also substancji w regulated powietrzu. regarding Natomiast the examining the komponent level, but the depozycyjny, deposit czyli component, which is który jest tak naprawdę which kwintesencją regards tego, co the nasze dust próbniki itself, pasywne badają. this is what Jest we w actually Polsce ourselves are nieuregulowane. examining, Nie because mamy it's not dopuszczalnych regular in limitów Poland. There is no opadu pyłu, permissible nie mamy levels dopuszczalnych poziomów regulated in terms substancji of zawartych w dust. tym pyle. Natomiast nie oznacza to, że nie ma It's żadnej podstawy prawnej contents, do roszczeń w momencie, kiedy szkoda zaistnieje. Especially when there's a damage, right? That's a problem. So Tutaj regarding idzie nam z dust pomocą fall, artykuł we don't 144 have any regulation kodeksu here. cywilnego. And it's important to note Musimy Article oczywiście 144 of the wesprzeć swoje Act, roszczenie, because in this case odpowiednim we have to udokumentowaniem szkody we i have to musimy, document the jeśli to tylko damage, if there's możliwe, any, with wskazać special domniemanego documents, sprawcę right? im misji. Dlaczego właśnie And we have im to misji, also a nie misji? indicate who Emisja to caused termin this techniczny, który przed chwilą wyjaśniłem, this natomiast dust fall. emisja to termin prawny. So this is Mianowicie emission. jest This to is also naruszenie emission is nakazu also a powstrzymania się od legal działań, które zakłócają term, korzystanie z which nieruchomości is sąsiednich ponad przeciętną miarę. Przedmiotowa miara wynika this measure actually of emission results from social economic relationships depending on the purpose of this real estate. These are very soft issues that are interpreted by the court usually. But as I said, this path is quite important to sue in court, right? So the code of the basis, as I said, for the court is Article 144 of the Civil Code, and there's also an open catalog of authorities that allow you to qualify emission Emission can also be a dust fall on a given real estate, but also noise, which is emitted from the neighbor, let's say, real estate. So there's a lot of unlimited catalog of events that can happen, can be qualified as sort of an emission. There's also an Article 222 of the Civil Code, paragraph number 2, which also allows us to claim for the state from before the emission. When it comes to emission as a path in risk assessment, here I would
ten pył, który opada na say that this dust that falls on a particular site, real estate, which you want to buy or we are an owner of, this actually influences the condition of the soil, of the ground. It can also depose some chemical pollutants, but also can influence the health of people that live there, and also on the condition of plants or harvesting or safety of this harvesting. It can also influence the infrastructure which is within this site, this territory, because the dust can contain substances that have corrosive effects. So the risk assessment here that needs to be made or introduced in the model is first of all to determine the amount and or components, chemical components of this dust. Also, it is important to document the directions of flows with potential sources of this dust that can be on a given real estate or somewhere else. What are the example models of risk assessment that are publicly available? The ones that you can see on the slide are publicly available models that function in Great Britain. In Poland, because we don't have regulations, there's no model that has been accepted actually in terms of risk assessment. So, this assessment in terms of environmental issues is not treated too well by our legal acts, to be honest. But I would like to encourage you in your work to use these open source models. And there are such, you can just gather data properly to use them well. And for this you can use passive samplers, I2Hanby. And how can you use them? First of all, why do we use them? Especially construction companies or destruction companies, they very often use our samplers during construction works, demolition works, not to cause dust, right? In some surrounding areas. They also use it to assess efficiency of activities or technical measures used to prevent excessive dust emission. When it comes to risk analysis, here we also have documentation of the amount and identification of directions and resources of dust falling on a particular risk, and also analysis of chemical pollutions contained in the dust. Very often this analysis is made directly in the dust. Okay, what kinds of samplers do we have in our offer? First of all, there's a sampler derived from Frisbee. I'm sorry for these English terms, but I can't translate them actually. I have tried do that before the presentation, but it was comic translation, so I don't want to use Polish equivalent. I will talk about samplers in detail. So as here you can see this sampler, how it looks. It has a bottom part and upper part. This upper part is connected to a special pipe which which goes and what holds this dust, and this dust goes to the bottle that is at the bottom. The other sampler is called Bergerhoff, and it actually works the same, quite similarly, but it has a different construction. You can see that on this slide. It has a sort of a basket on the top, on the sort of a leg, and this basket has a sort of a jar which collects this dust. And there's also a directional sampler, CRLL, which is composed of 4 measuring devices. It measures flows of dust streams through the real estate. And the last one is a sampler or adapter, directional adapter, which is called sticky pad, and it is used for assembling special stickers, and the stickers somehow draws this dust. Yeah, and more details maybe about each of these samplers. A derived from Frisbee sampler is used to measure dust fall, and as you can see, it looks like a Frisbee.
split. That's why the name. Of course, we give the measurement results in milligrams and also in square meters. Tutaj na tym zdjęciu Państwo You widzicie can see in the ten szary picture, cylinder, to jest po prostu we can also adapter add the sticky pad adapter, a bez cylinder kierowca. without Próbnik sticking jest też part. It wyposażony can w be also tankowy with sticking wkład part. There's zasilający also większe foam, zanieczyszczenia, jeżeli sort of a badamy, foam inside ilość insert. pyłu, jeżeli chcemy So if określić you want ilość to pyłu, która determine nam the się amount of deponuje dust which is naszym obszarze, collected interesuje nas there, tylko we skład can use chemiczny, this foam. to ten skład tankowy również jest w odpowiedni sposób badany, bo część And then you can pyłu examine this odpowiedniej foam, gramaturze and then we know zatrzymuje się the na tym amount składzie wraz z większymi zanieczyszczeniami. of this dust. Próbnik Regarding Bergerhof sampler, it also serves for measuring dust fall. It's of course in accordance with the German normative VDI 2119. It has a, let's say, larger working surface, as you can see here, when compared to the previous Frisbee sampler. Wyniki pomiarów The podajemy dokładnie w tych samych results are jednostkach, also co w given in the przypadku same Bryson units Frisbee. as in Możemy the ten Frisbee próbnik case, również and this doposażyć w sampler can adapter also, kierunkowy sticky you can also get another adapter próbnik kierunkowy for that. CERL. The Tutaj ten CERL próbnik służy nie do mierzenia opadu sampler, pyłu, it actually is used natomiast do to mierzenia measure przepływu and strumienia determine the pyłu przez flow daną of nieruchomość. dust Jest to stream to konstrukcja, the która real jest estate. zgodna z This wycofaną construct British is Standard in accordance with the 1747. British norm BS Część piąta. 1747 Norma jest part wycofana, ale 5. nie została The zastąpiona norm actually has żadną been inną, więc stąd jest w dalszym ciągu revoked, but actually it is still in stosowana use somehow, so you w can Wielkiej use, of Brytanii. course, it is used in Próbnik Great posiada Britain. 4 It jednakowe has 4 pułapki tyłowe identical zorientowane w 4 kierunkach. dust traps Wyniki in pomiarów 4 są podawane directions. The standardowo results znowu w are miligramach given na also metr in kwadratowy na dzień, milligrams ale jest per znaczna różnica square w tych, meter, but there's a w difference tych here wynikach w stosunku in do this dwóch result when poprzednich compared to próbników, previous o tym za chwilę two powiem. samples. I'll talk about it Mamy later. oddzielną And kalkulację, there's also a oczywiście separate dla calculation każdego z for 4 each stosowanych out wobec of kierunków 4 świata, bo tak się ten próbnik powinno directions. orientować. Oczywiście Of solidna course, odporna there's a na wiatr, solid, konstrukcja, very to resistant jest to coś, wind co w przypadku construction, takiego już dużego sprzętu jest which is very nieodzowne. important for such No i zapewniamy, huge, że quite ten a próbnik huge jest w stanie device naprawdę equipment, wiele and this wytrzymać. sampler can hold a lot. Próbnik adapter kierunkowy And the sticky last pad, one, sticky on pad, również służy do it is wyznaczania used to kierunku also przepływu determine strumienia pyłu the przez flow nieruchomość oraz do określenia and orientacyjnego stream stopnia of jego dust, and uciążliwości. also Możemy to dostosować somehow albo define jako the próbnik degree of wolnostojący its lub burden. jak So najczęściej stosują to nasi it is klienci very often wraz z próbnikami used Bryson together with Frisbee i Dryfon Bergerhof. Frisbee and Bergerhof Jest samplers. to relatywnie tani i And prosty it's quite sposób oceny a stopnia cheap way uciążliwości, natomiast to oczywiście check the nie jest degree to of burden substytutem of monitoringu dust. ilościowego. But it doesn't really tell you the amount takiego of przylepca jest dust. zdecydowanie krótszy niż czas And the exposure time is optimal one is between 2 to 7 days. trochę większy So with zbiór this we danych can w get more krótszych data from okresach. shorter periods. Co jest ważne, What is do czego important odnosiłem się here, w opisie próbnika Regarding with regard to CREL, strumień, actually this stream, strumień the stream pyłu, który of przepływa przez dust naszą which goes nieruchomość, through to nie our real jest estate is pomiar, not to nie the jest opad measurement. pyłu. Oh, this is To not znaczy, the mamy tutaj dust do fall. czynienia z Here innymi we are talking wektorami, about other które vectors, działają. different Oczywiście vectors w that opad pyłu mamy act. wektor pionowy, Of course, we have przepływ vertical, pyłu we mamy have wektor horizontal poziomy, więc nie da się bez vectors. So dodatkowych danych we have przeliczyć tego we would need to have more bezpośrednio na data opad to pyłu. Widzieliśmy calculate tego typu into próby. dust fall. We Niestety, tried to do so, to się but nie it was udaje. quite hard. Actually, it was Nie daje impossible po to prostu measure rzeczywistych dust fall wyników. in this case. Tak więc uczulamy, że So we want to, ten próbnik make może it być clear that takim, this że tak sampler powiem, cannot szwajcarskim really scyzorykiem, który be posłuży nam used for do this wszystkiego. purpose, for everything, right? Podstawowe dane, które Multi-purpose uzyskujemy device. podczas Basic pomiarów data that we naszych get próbników, based to on po our pierwsze samplers. ilość First of pyłu all, the dokonywanego number na of przedmiotowej dust obszarze, collected to in a z given Bryson area. Frisbee, z With Frisbee, with the Bergerhof. Bergerhof Wartość samplers, przepływu, of course, the number of strumienia the pyłu value of przez flow teren stream podzielony na of 4 dust kierunki, tutaj próbnik in the CRL. divided into No i 4 kierunek directions, przepływu the strumienia pyłu oraz CRL, orientacyjny stopień and the uciążliwości w direction pięciostopniowej of skali. stream, and also the To jest degree of próbnik burden. sticky This is pad. a sticky Tutaj mamy pad 15 sampler. pomiarów Here we kierunkowych, have więc troszeczkę 5 dokładniej jesteśmy w stanie possible określić ten kierunek scales, niż w so we przypadku can be really próbnika precise CRL. here. Możliwości analizy Other chemicznej roztworu possibilities są of bardzo especially szerokie, w chemical zależności od tego, solution ile is pyłu actually nam very upadnie wide. na Depending on teren, how bo much dust we oczywiście, have on our real potrzebujemy estate, we odpowiedniej need, ilości materiału w of laboratorium, course, żeby proper amount of takie material for badania lab to do wykonać. this Jesteśmy w stanie measurement, badać but ten we roztwór can na metale examine this ropopochodne, solution into different in different substances. związki organiczne i tak dalej. It can be I to jest dla metals, wszystkich it can be trzech WA, próbników, it can które be wymieniłem VOC, jako pierwsze, so different kinds te of dane możemy materials, uzyskać. different kinds
kinds of data we Mamy can też możliwość get from this analizy measurement. mikroskopowej We can also pyłu perform a sort of a pod microscopic kątem, analysis obecności włókien azbestowych. to see if Tutaj there's mamy przykład DFF. takiego raportu, który This is an example of a report, Directional Dust Analysis Report, which was generated from studies done by sticky pad sampler. And if we assume 0 as a north and 90 as east, from this study you can see that the majority of dust collection can be found in the southern east and in the southern part. So you can be really precise here and learn about these directions, or from which directions this dust actually comes from. Co wskazuje Which also shows the cause why. And I can see, thanks to the effectiveness of Lori, I still have some time, but just to summarize, actually I'm coming to an end of my presentation. Just to sum up, you need to remember that the dust fall can have a huge influence on the real estate that we have or we want to buy. And also, emission can also be emission, so it's a basis for claims despite the lack of legal norms regarding dust fall. And this dust fall can constitute an active path of risk, which is very important in risk assessment regarding the investment. And passive samples offered by IQ actually are very effective analytical tools, which allows us to document dust fall with regard to the determination of the amount, dust in time, also indication of potential source, and also chemical components, chemical composition, which are necessary for later court proceedings. So if you have any questions, please get in touch with me. These samples are produced in Poland and they can be sent all over the world, so we can serve actually the project in any place in the world. Thank you very much. Dzięki serdecznie, Paweł. Świetna prezentacja. Thank you very much, Paweł. What a great presentation that was. See you soon during the session, Q&A session.